Widać języro lodowca? Strzem po prawej? Moi drodzy, w tle przed Wami możecie dojrzeć największy lodowiec na Islandii oraz jeden z największych w Europie o powierzchni około 7800 km². Jęzory lodowcowe. Widać? Widać. Totalne odludzie. W końcu mamy pogodę. Trzeci dzień. Trzeci dzień dopiero. Żona tam udaje, że nagrywa. Przewodnik powiedział, że to są resztki z mostu, który tutaj był. Czyli lodowiec rozwalił ten most. Normalnie to był duży most. Tak go podwyrtało. Teraz będziemy co? Szli tam na spacer, tak? Zaraz zaczynamy wędrówkę pod lodowiec. Droga do lodowca zajmuje nam około 20 minut w jedną stronę. Widać? Widać. Idziemy tam. No, No, już go ładnie widać. Jest to lodowiec w południowo-wschodniej części Islandii, na terenie Parku Narodowego Vatnajökull. Ma formę czapy lodowej i jak zobaczycie sobie na Google Maps, jest naprawdę ogromny i zajmuje sporą część Islandii. W celu ochrony największego lodowca na świecie utworzono Park Narodowy Vatnajökull, największy w Europie, obejmujący 12% powierzchni kraju. Z lodowca wypływa większość większych rzek na wyspie, a pod jego skorupą skrywają się jedne z najbardziej aktywnych wulkanów na Islandii. Czapa lodu zawiera 3200 km² lodu. Tyle starczyłoby, by pokryć całą powierzchnię wyspy warstwą lodu o grubości 30 metrów. Średnia grubość lodowca to 400 do 500 metrów, a maksymalna to 950 metrów. na to nie Nie patrz na nie, bo one mogą pobiec. Jesteśmy w końcu nad tym jeziorem, nad lodowcem. Widać go? Widać. Góry lodowcowe. Ile tu szliśmy? 20 minut. Pomijając trasę, którą pomyliliśmy. Przewodnik pomylił. Takie widoki wszędzie. Zimno. Ile będzie? 8 stopni. A, Kaiser. Nie będzie. Widać bryłę, jak fajnie tam się. Niebieska. Widać. Słychać, jak tam ta woda leci, nie? Z lodowcem. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Niestety tylko na chwilę podbiegłem pod lodowiec i nie udało mi się stanąć na nim, ani nawet go dotknąć. To jest kolejny powód, dla którego muszę kiedyś tu wrócić. Na Islandii znajdziemy sporo firm oferujących różnego rodzaju lodowe wycieczki. Do wyboru jest m.in. spacer po lodowcu czy jazda specjalnym sprzętem po nim. Oferowane trasy mają różne trudności i przez to też różne ceny. Istnieje też możliwość wypożyczenia niezbędnego sprzętu, np. raków. Wycieczki odbywają się z wykwalifikowanymi przewodnikami. Dodatkowo zimową porą są tu organizowane spacery do utworzonych jaskiń, co jest przeżyciem jedynym w swoim rodzaju. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot. Wybieramy się jeszcze na krótki trekking w okolice wodospadu Svartifos. Tak, 45 minut pod górę. Już jesteśmy wysoko. W kij wysoko. Na razie parno jest. Nie ciepło, tylko parno. Stamtąd my przyszli. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Wodospad. Tu tych wodospadów normalnie nawalonych. Oj, uwaga! To jeszcze nie był ten wodospad, do którego zmierzamy. W Islandii co chwilę natkniecie się na jakiś pomniejszy wodospad. Tu bardziej od wodospadu zachwyca mnie w końcu krajobraz bez deszczu. Wręcz czekaliśmy na słoneczne dni i jak widać udało się. Na wprost możecie dojrzeć delikatnie wystający lodowiec z początku odcinka. Co to? Posypane. Napij się teraz. Dotarliśmy do celu. Niestety dalej już nie pójdziemy z powodu braku czasu. Ani nie widać już stąd, skąd my przyszli. Jak zauważyliście, mimo pięknej pogody w porównaniu do wcześniejszych filmów, to na nic dzisiaj nam nie starczyło czasu. Zarówno pod lodowcem, jak i tutaj musieliśmy zawrócić, aby dotrzeć pod kolejną atrakcję, którą zobaczycie w następnym odcinku. Niestety ciężko było mi się z tym pogodzić, szczególnie przed zawróceniem z lodowca, nie mogąc go nawet dotknąć. Ale takie jest życie, czasami nie można mieć wszystkiego. Już i tak leciałem jak wariat z telefonem pod lodowiec, aby chociaż trochę go z bliska nagrać. Pierwszy dzień, w końcu ładna pogoda. To też inaczej się już idzie, nie? Człowiek nie musi wodoodporny gal odnosić. Tu nic nie ma wokół. Pusto, kampery. Ludzie w tych kamperach śpią. Jak jest pogoda, idą. Nie ma pogody, śpią dalej.